Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela i jestem autorem bloga Tu jest Bug. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z serii poświęconej narzędziu N8N w służbie testera oprogramowania. Osobiście uważam, że jest to bardzo przełomowe narzędzie. Z jednej strony prosty jak Postman, a z drugiej potrafi znacznie więcej niż dobrze napisany framework testowy. N8N jest to narzędzie umożliwiające integrację pomiędzy wieloma programami, takimi jak Jira, GitHub, bazy danych, no i oczywiście LLM-y, takie jak ChatGPT czy Gemini. Możesz tutaj tworzyć własnych agentów i zarządzać workflowami. Ograniczać Cię będzie tylko Twoja wyobraźnia oraz, powiedzmy, polityka bezpieczeństwa Twojej firmy. Dlatego zachęcam Cię do eksperymentowania. Zapytasz pewnie teraz, czy ten cały N8N może zmienić moją codzienność w pracy? I to jeszcze jak? Możesz na przykład utworzyć workflow, który powie Ci, czy możesz wejść na produkcję z obecną wersją aplikacji. Możesz zapytać się go o status Twoich testów, korzystając z komunikatora w Twoim telefonie. Możesz też zapytać o wyniki bezpośrednio używając swojego głosu. Hej, jak wczorajsze testy? Wczoraj było identycznie, tylko jeden test padł. W tej serii przeprowadzę Cię od prostego workflow do solidnych przykładów, które mogą realnie zmienić Twoją codzienną pracę na lepsze. Dlatego nie czekaj, subskrybuj już teraz, aby nie ominął Cię żaden filmik z tej serii. W dzisiejszym odcinku zaczniemy na spokojnie. Najpierw przeprowadzę Cię przez proces instalacji N8N na Twoim komputerze, a potem utworzymy sobie prosty workflow. Gotowy? To zaczynajmy. Zaczniemy od postawienia N8N. Najprostszy sposób to po prostu skorzystać z N8N hostowanego przez samo N8N. Klikasz Sign in, podajesz swoje dane, potem logujesz się i gotowe. Tylko, że jest tu pewien haczyk, a nawet dwa. Po pierwsze, to jest rozwiązanie płatne. W zależności od ilości odpalanych workflow jest co prawda okres próbny, bez podawania numeru karty kredytowej, ale trwa on tylko 14 dni. A po drugie, w takiej sytuacji dane lądują poza infrastrukturą firmy, a to jest zagranie takie wbrew większości polityk bezpieczeństwa firmy. W związku z tym ja na początek proponuję Tobie instalację lokalnie na Twoim własnym komputerze. No i teraz właśnie kwestia systemów. Większość z Was pracuje pewnie na Windowsie. Ja sam nie używam, więc pokażę proces instalacji na Azure, które swoją drogą oferuje w trialu $200 na 30 dni zupełnie za darmo. Ale spokojnie, dokładnie te same kroki wykonasz na swoim Windowsie, 1 do 1. A jeśli natomiast jesteś posiadaczem maszyny Apple, to generalnie masz dwie opcje. Pierwsza to instalacja Docker Desktop, jeśli korzystasz prywatnie, albo Twoja firma spełnia warunki darmowej instalacji, bodajże tam było, że firma musi mieć mniej niż chyba 250 pracowników. Lub możesz też skorzystać z narzędzia, które nazywa się Kolima. I w opisie do filmu znajdziesz instrukcję do instalacji w obu tych przypadkach. I spokojnie, za chwilę pokażę Ci też moment, w którym instrukcje dla Windowsa i macOSa się schodzą. I od tego punktu wszystko będzie wyglądać tak samo, więc niezależnie od systemu, bez problemu przejdziesz dalej ze mną ten proces. Ok, w tym momencie się loguję do tej wirtualnej maszyny. Jest to idealne rozwiązanie, tak jak widzisz są pewne chińskie znaczki, ale na szczęście większą część dystrybucji udało mi się przetłumaczyć na język angielski. Ok, jesteśmy na maszynie wirtualnej i teraz naszym celem jest instalacja Dockera na komputerze. Nie chcemy tego instalować bezpośrednio na Windowsie, tylko zamiast tego zainstalować Docker na maszynie wirtualnej. I tą maszynę wirtualną możemy utworzyć korzystając z narzędzia WSL, gdzie dostaniemy możliwość dowolnie wybranej dystrybucji Linuxa. Uruchamiam teraz narzędzie Windows PowerShell, wpisuję komendę WSL. Ja tutaj niestety już wcześniej instalowałem ten WSL. Jeżeli nigdy wcześniej nie instalowałeś tego WSL, czyli Windows Subsystem for Linux, to prawdopodobnie po wpisaniu tych WSL dostaniesz informację, czy chcesz zainstalować to narzędzie. Więc wystarczy to potwierdzić i za chwilę będziesz dokładnie w tym samym punkcie, w którym jestem ja. Tak więc zacznę od tego, że zobaczę, jakie są dostępne dystrybucje. Tak, czyli tutaj wpisuję tą komendę WSL list online, czyli widzisz, jest Fedora, jest Ubuntu, jest Oracle, Arch Linux. Ja tutaj zdecyduję się na Ubuntu 22.04.
Tak, w związku z tym wpisuję komendę wsl install -d ubuntu 22.04. Tak jak widzisz, coś tutaj się już zaczyna mielić w tle. Tak, tutaj dostaję zapytanie o nazwę użytkownika, piszę swoje imię Piotr, super tajne hasło. Tak, widzimy komunikat, że instalacja zakończyła się pozytywnie. Myślę, że w tym momencie mogę zamknąć to okienko i teraz wpisuję ponownie wsl-l-v. Tak, i widzę informację, że mamy maszynę Ubuntu 22.04 w stanie running, czy jest odpalona, i tutaj jest wersja WSL 2. Tak, tutaj od razu zaznaczę, że WSL 2 jest tą opcją preferowaną, jeśli chodzi o dalszą instalację N8N i Dockera, ponieważ stanowi bardziej stabilne środowisko w odróżnieniu od WSL 1. Z kolei ta gwiazdka po lewej oznacza, że to jest nasza domyślna dystrybucja, którą potem będziemy już uruchamiać samym poleceniem WSL. Tak więc wpisuję teraz komendę WSL. Tak, i gotowe. W tym momencie jestem już na tym Linuxie Ubuntu i tutaj widzisz mój login Piotr, maszyna AAA. Tak, i teraz znaleźliśmy się w punkcie, w którym ścieżka Windowsa i macOSa ładnie się schodzi. Od tego momentu wszystko wygląda identycznie, więc niezależnie od systemu możesz dalej działać ze mną. Zacznę od instalacji Dockera już tutaj na tej maszynie wirtualnej. W związku z tym wpisuję tutaj komendę curl fssl i adres Dockera. Tak, tutaj widzimy informację, żeby korzystać z Docker Desktop for Windows. Wiadomo, że będzie to rekomendowana opcja, ponieważ jest to opcja płatna. Natomiast jeżeli korzystamy z Dockera w maszynie wirtualnej Linux, jest to rozwiązanie bezpłatne. Tak, tutaj potwierdzam hasło. W kolejnym kroku musimy dodać naszego usera do grupy Docker. Tak więc tutaj skorzystam z komendy sudo usermod ag docker user. I w tym momencie możemy zrestartować naszą maszynę, czyli najpierw wychodzimy z WSL-a komendą exit, następnie wymuszamy wyłączenie WSL-a przez komendę shutdown, a na końcu włączamy WSL-a ponownie. Tak, jak widzisz, znajdujemy się już na tej dystrybucji Ubuntu. Teraz możemy przetestować, czy ten Docker działa. Tak, w związku z tym tutaj wywołuję polecenie docker run hello world i on w tym momencie powinien wyświetlić nam komunikat, że udało się zaciągnąć obraz hello world. Tak, czyli mamy hello from docker, this message shows that your installation appears to be working correctly. Tak, czyli wszystko się udało, możemy iść dalej. Czyli mamy już Dockera, wiemy, że ten Docker działa i teraz na tym Dockerze zainstalujemy N8N. Tak, ja w pierwszym kroku utworzę katalog, w którym będę przechowywał dane N8N. Tak, czyli jakieś bazy danych, same workflowy będą się tutaj znajdować, czy zaszyfrowane tokeny i hasła. Tak, czyli tworzę katalog N8N Data. Następnie nadaję uprawnienia do tego katalogu dla naszego użytkownika i kiedy już to mam, to mogę uruchomić obraz N8N na Dockerze. W tym celu tutaj skorzystam z komendy docker run -d nazwa N8N na porcie 5678 i to -v oznacza tutaj wolumen, czyli wskazujemy, gdzie on ma przechowywać dane tego N8N, a na końcu wskazujemy obraz, czyli będzie to N8NIO przez N8N. W tym momencie powinien nam pobrać najnowszą wersję obrazu N8N. Ok, widzimy, że w tym momencie instalacja zakończyła się pomyślnie. Tak, wpisuję teraz docker.ps. Tak, i tutaj mam informację, że jest kontener 006 z obrazem N8N, utworzony kilkanaście sekund temu na porcie 5678 i nazywa się N8N. Więc teraz, żeby uruchomić N8N na przeglądarce, wystarczy, że wpiszę localhost port 5678. Przy pierwszym uruchomieniu N8N on tutaj nas będzie pytał o dane do logowania oraz adres e-mail. Tutaj proponuję Tobie, żebyś ustawił swój własny e-mail, czy to będzie adres służbowy, jeżeli robisz to w pracy, czy adres prywatny. Jest bardzo istotne, bo po założeniu konta jest możliwość aktywacji tutaj dodatkowych funkcji, jak na przykład tworzenie folderów, które są bardzo przydatne przy organizowaniu workflowów i do tego właśnie jest potrzebny adres e-mail. Ja na potrzeby dzisiejszego wideo jak zwykle skorzystam z adresów 5-minutowych. Ok, jest mój super adres, kopiuję. Tak, czyli podaję swoje imię, nazwisko niekoniecznie, teraz wprowadzam hasło. Tak, tu możemy pominąć tą ankietę. Teraz jest
ważny widok, tak tutaj możemy dostać funkcje, które potencjalnie kiedyś mogą być płatne za darmo już teraz jako jedni z pierwszych użytkowników N8N. Tak, czyli mamy tu m.in. te foldery, o których wspominałem, możemy przeszukiwać uruchomienia i mamy bardziej zaawansowane debugowanie. Korzystamy koniecznie z tego przycisku Send me a free license key. Tak, czyli dostajemy tutaj klucz licencyjny. Niestety okienko do wpisania klucza nam znika, ale na szczęście tutaj zwykle jest ten przycisk aktywuj klucz, który nas przekieruje we właściwe miejsce. Tak i w tym momencie tutaj widziałeś, pojawił się ten pop-up, że licencja została aktywowana, czyli w tym momencie mamy już zarejestrowaną wersję Community Edition razem z tymi płatnymi funkcjami w uczciwej cenie. Tak jak widzisz, jesteśmy teraz na stronie głównej, czyli mamy tutaj personal, czyli nasze osobiste workflowy. Możemy tutaj sobie później utworzyć katalogi. Na ten moment możemy zacząć tutaj od razu z przykładowym agentem AI albo od zera. Poniżej są też dostępne inne templatki, ale zaczniemy sobie od kompletnego zera, czyli najprostszy workflow. Klikam tutaj na Start from Scratch. Nazwiemy sobie ten workflow dosyć programistycznie, czyli na przykład Hello World. Teraz pierwszym krokiem dla takiego workflow jest ustawienie, w jaki sposób ten workflow ma się uruchomić. Co ma być jego takim triggerem. Najprostszy trigger, który możemy wybrać tutaj po kliknięciu Add First Step, to trigger manually. To oznacza, że po kliknięciu przycisku Execute Workflow, ten workflow zostanie uruchomiony. Teraz jeśli chodzi o workflow, to całe te przepływy workflowy działają w ten sposób, że dane idą od punktu lewego do punktu prawego. One się mogą rozgałęziać, mogą się łączyć, ale generalna zasada jest prosta, tak od lewej do prawej, czyli nasz workflow w tym momencie jakby nie robi nic, tak, bo on nie ma tutaj żadnych kolejnych kroków dodanych. Więc klikam przycisk plus, tak i zaczniemy od użycia węzła HTTP request, tak, czyli tutaj w tej szukajce wpisuję HTTP, wybieram węzeł HTTP request. Tutaj mogę wybrać, jaki to ma być request HTTP, tak, czyli to jest get, czy post, czy put. Będzie to get i powiedzmy, że chcielibyśmy odezwać się do endpointu randomuser.me/API. Tak, możemy ten krok uruchomić już z tego miejsca, czyli klikam Execute Step. Tak i w tym momencie dostajemy losowo utworzoną postać, tak, czyli tutaj mamy jakąś kobietę, która jest z Indii i która nazywa się Rachana Wernecker. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy sobie tą panią w jakiś sposób zapisać, żeby później cokolwiek zrobić z jej danymi. Czyli w kolejnym kroku tutaj klikam znowu plus, wybieram opcję Edit Fields. Tak i teraz zwróć uwagę, po lewej stronie mamy wszystko to, co wcześniej się pojawiło z HTTP requestu, tak? Czyli mamy informacje, jakieś obrazki o niej. Możemy to przedstawić jako schemę, możemy użyć szukajki, możemy to wyświetlić jako JSON. Ja najczęściej preferuję właśnie wyświetlanie tego jako JSON. I teraz powiedzmy, że interesują mnie takie dane jak płeć, czyli interesuje mnie ten gender, czyli żeby zapisać informację o tym, jakiej płci jest ta pani, to przerzucam sobie ten gender female tutaj na drugą stronę i tutaj nazywam ten parametr gender. Tak, następnie powiedzmy, że interesuje nas imię tej pani, czyli znowu przerzucam drag and dropem, powiedzmy, że nazywam to jako first name, tak samo z nazwiskiem, no i powiedzmy, że na przykład interesuje kraj pochodzenia tej osoby, więc tutaj przerzucam kolejne pole country India i zostawiam tylko informację o country. I teraz w momencie, kiedy kliknę przycisk Execute Step, to te dane zostaną wyciągnięte i przesłane do kolejnego węzła. Tak, czyli w tym momencie mamy gender, first name, last name, country. Ale na przykład ta kolejność może dla Ciebie nie być czytelna, tak więc możesz na przykład tutaj znowu drag and dropem ustawić, że najpierw będzie first name, potem będzie last name, potem będzie płeć, a na końcu będzie kraj. Uruchamiam ponownie i jak widzisz mamy first name, last name, gender, country. Tak, tutaj wracam do tej kanwy. Tu bardzo ważne, już uczulam Cię na wstępie, nie ma automatycznego zapisania. Jak nie zapomnisz, zamkniesz kompa, to prawdopodobnie stracisz to, co zapisywałeś. Więc klikam tutaj przycisk Save i gotowe. Nasz workflow jest gotowy i możemy go uruchomić przyciskiem Execute Workflow. W tym momencie ten API zwrócił nam kolejną randomową osobę i jak klikniemy sobie na Edit Fields, to możemy podejrzeć, że tym razem był to Johann Richard z kraju Francja i był płci męskiej. Kolejna istotna część interfejsu graficznego to ten pasek tutaj, czyli jeżeli dokonujesz jakichś zmian, to jesteś tutaj na tabie Editor
Natomiast jeżeli chciałbyś podejrzeć poprzednie wykonania workflow, to przechodzisz na tab Execution. Z poziomu Execution nie możesz już dokonywać zmian wewnątrz tego workflowu, ale zamiast tego możesz podejrzeć, co konkretnie działo się na każdym etapie. Tak, czyli to jest nasz ostatni workflow, który był uruchomiony tutaj o 18:57. Mamy tego pana z Francji. Natomiast jeżeli cofnę się do 18:56 i otworzę na przykład ten środkowy node z tym HTTP request, tak, to tu znowu wracamy do tej pani z Indii, tak? Mamy country India i mamy tą panią Rachanę. I teraz, żeby dokonać zmian, ja muszę ponownie kliknąć przycisk Editor i tu dopiero mogę dokonywać jakichś zmian, przesuwać te workflowy, dodawać kolejne kroki i tak dalej. Ok, teraz wrócę z powrotem do tego widoku Personal i tak jak Ci mówiłem, jeżeli użyjesz tego klucza aktywacyjnego, to będziesz miał m.in. taki feature jak dodawanie folderów. Tak, czyli możesz kliknąć tutaj ten plusik i utworzyć folder o dowolnej nazwie. Tak, powiedzmy, dam tutaj nazwę tutorial YouTube, klikam przycisk Create, no i znowu drag and dropem przerzucam sobie ten workflow do tego tutorialu, nic już nie muszę zapisywać, wszystko już jest gotowe. No i teraz co dalej? Pobawiłeś się, zrobiliśmy wspólnie ten pierwszy workflow, no i chciałbyś na przykład wyłączyć kompa i kiedyś, może jutro, może za tydzień, ponownie to włączyć i poeksperymentować samodzielnie. Co musisz zrobić? Po pierwsze, jeżeli byłbyś jeszcze wciąż na widoku workflow, tak, tym Hello World na przykład, to upewnij się koniecznie, że nie masz tu przycisku Save, a zamiast tego masz napis, że zostało zapisane. Następnie wracasz sobie do tego PowerShella i wyłączasz N8N prostą komendą docker stop N8N. Tak, te N8N to jest właśnie ta nazwa tego naszego kontenera. W tym momencie, jak odświeżę stronę, nie ma już połączenia, tak? No bo tutaj ten obraz został wyłączony. W kolejnym kroku wychodzisz z tego WSL-a, klikasz Exit i gotowe. Wyłączasz PowerShella, wyłączasz komputer, za tydzień włączasz komputer, włączasz ponownie PowerShella i ponownie zaczynamy od wejścia na tą wirtualną maszynę, czyli wpisujesz tylko WSL, bo jeżeli masz tylko jedną dystrybucję, to od razu zaloguje Cię na maszynę Ubuntu. Tak widzisz, tutaj w tym momencie zmienia się kolorystyka. Jedyne co musimy zrobić, to wpisać docker start N8N. Możemy też zawsze kontrolnie wpisać docker ps, tak i tutaj zobaczymy informację, że ten kontener wstaje. Więc odświeżam przeglądarkę. Tutaj może Ci się pojawić taki komunikat cannot get i jakiś tam URL. Tym się nie przejmuj, to jest normalne. Po prostu ten N8N potrzebuje chwili czasu, żeby się podnieść. Po kolejnym kliknięciu odświeżenia jesteśmy na właściwym widoku. Tak, czyli jeżeli wszystko poszło dobrze, udało nam się zapisać wolumen, to w tym momencie powinniśmy mieć tutaj ten jeden katalog, tutorial YouTube z tym jednym workflowem. I to na dziś wszystko. Jeśli masz działające środowisko N8N i pierwszy workflow, to super, bo teraz zaczyna się ta część, która jest naprawdę ciekawa i daje największy efekt. W kolejnych odcinkach pokażę Ci m.in. jak robić sprytne integracje z Jirą, GitHubem czy Slackiem, jak tworzyć agentów, którzy podsumują Ci dzisiejsze testy albo podpowiedzą, jakie testy warto dopisać oraz jak budować workflowy, dzięki którym zwyczajnie zyskasz więcej czasu w pracy. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to zasubskrybuj, aby nie ominęło Cię to, co najlepsze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.